Po wielkiej akcji wysiedleńczej warszawskiego getta rozpoczętej 22 lipca 1942 roku w ciągu 2 miesięcy Niemcy deportowali do obozu zagłady w Treblince około 300 000 więźniów getta. Tysiące zabili na miejscu. W tzw. getcie szczątkowym pozostało tylko około 60 000 Żydów, głównie ludzi w sile wieku, bez rodzin, zatrudnionych w niemieckich warsztatach produkcyjnych, tzw. szopach. W tych warunkach w środowiskach żydowskiej młodzieży narodziła się myśl o zbrojnym oporze. Powstała żydowska organizacja bojowa pod przywództwem Mordechaja Anielewicza oraz Żydowski Związek Wojskowy kierowany przez Leona Rodala i Pawła Frenkla. Zaczęto budować bunkry, ukryte przejścia między budynkami i tunele prowadzące poza getto. Gromadzono zapasy żywności i broni. Nawiązano kontakty z polskimi organizacjami konspiracyjnymi. Gdy 19 kwietnia 1943 roku niemieckie oddziały liczące 2000 ludzi, wspierane przez czołgi i wozy pancerne, weszły do getta, do walki z nimi stanęło kilkuset bojowców ŻOB oraz ponad 150 bojowców ŻZW. Przez pierwsze dni powstańcy prowadzili walki uliczne, atakując granatami i butelkami z benzyną wkraczające oddziały niemieckie. Symbolem powstania stały się flaga żydowska i polska, zawieszona na wysokiej kamienicy przy Placu Muranowskim, gdzie zacięty opór przez kilka dni stawiało zgrupowanie ŻZW pod dowództwem Pawła Frenkla. Dalsze walki powstańcze polegały głównie na obronie poszczególnych bunkrów i budynków. Niemcy systematycznie przeczesywali kolejne kwartały ulic, paląc dom po domu. Historycy szacują, że podczas likwidacji getta 7 000 schwytanych Żydów Niemcy rozstrzelali na miejscu. 7 000 wywieźli na śmierć do Treblinki, a 36 000 deportowali do obozów pracy na Lubelszczyźnie. Jednocześnie po aryjskiej stronie Niemcy zintensyfikowali akcję poszukiwania ukrywających się Żydów, oferując za ich ujęcie nagrody pieniężne. Zaledwie kilkudziesięciu powstańcom udało się wydostać kanałami i podziemnymi tunelami z płonącego getta. Walki pojedynczych grup powstańczych trwały do 16 maja. Tego dnia wieczorem, na znak zwycięstwa, Niemcy wysadzili w powietrze znajdującą się poza terenem getta szczątkowego wielką synagogę przy ulicy Tłomackiej. Po powstaniu Niemcy zrównali teren getta z ziemią. Podejmując walkę, powstańcy nie mieli nadziei na zwycięstwo. Kierowała nimi chęć odwetu na Niemcach, zadania wrogowi możliwie wysokich strat, a przede wszystkim wybierali śmierć z bronią w ręku. Powstanie w getcie warszawskim było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie.